Dlaczego FNAF 4 jest tak trudny do zrozumienia? Fani mają dużo pomysłów, dużo oskarżeń, ale odpowiedź jest znacznie prostsza. Scott tak to opisał w wywiadzie u Dołko. You know, it went too broad for interpretation, and that left people unsatisfied. You know, because whereas the other ones, yeah, there were mysteries. 4 ended up just too mysterious to the point where you really couldn't, you know, there was no real way to figure out what was going on. To jest źródło całego problemu. Tajemnice były zbyt tajemnicze. Scott już sam nie traktuje tej gry jako historię, a raczej jak zbiór poszlak, którym brakuje solidnej narracji. To jest pudełko puzli, w którym części łączą się w złych miejscach. Nic więc dziwnego, że naszą najlepszą teorią była teoria snu. Nie było szansy zrozumieć tego, co Scott chciał tutaj przekazać. Przez lata mieliśmy przed sobą dziurawą teorię i niekompletną teorię i kłóciliśmy się bez sensu, która jest lepsza. Obie są niepoprawne. Trzeba coś więcej w tę teorię włożyć. Dlatego ja szukałem innych odpowiedzi, wszyscy szukali. Fandom w końcu coś znalazł. Mamy przełom. Mamy wyjaśnienie, które odpowiada na wszystkie pytania. Teoria wciąż może być błędna, nie zapominajcie o tym, ale to duży krok do przodu. Omówimy FNAF 4 kawałek po kawałku w 3 filmach. Zadamy 3 pytania. O czym opowiada fabuła FNAF 4? Czym są koszmarne animatroniki? I na koniec, dlaczego teasery FNAF 4 tak mocno nawiązują do The Bite of 87? Nawet jeśli w teoriach nie siedzisz, to powinieneś ten film zrozumieć, a przynajmniej mam taką nadzieję, zrobię co mogę. Obejrzyj gameplay FNAF 4, dowiedz się co w tej grze jest, a wtedy ja zrobię całą resztę. Zastanówcie się, o czym opowiada FNAF 4? Który element tej historii jest kluczowy, najważniejszy? Jeżeli pomyśleliście w jakimkolwiek stopniu o ugryzionym chłopcu, to gratulacje, bo właśnie o to chodzi. To jest proste pytanie, to jest prosta odpowiedź. Gra przedstawia jego losy, lęki i śmierć. Ale mam dla was trudniejsze pytanie, co nie jest fundamentem tej historii. Które wątki przedstawiają takie podstawy podstaw, a które wchodzą głębiej. To chcę rozróżnić, to chcę rozdzielić. Pewnie wiecie, że ugryziony dzieciak ma zostać złożony do kupy. Te słowa widzimy pod koniec gry, ale tak samo my musimy zrobić z FNAF 4. Według Scotta pudełko to zebrane części. Fabuła tej gry jest zakopana bardzo głęboko i żeby było łatwiej, najlepiej jest rozwiązać ją kawałek po kawałku. Najlepiej jest pogrupować wskazówki i dogłębnie odpowiedzieć na każde pytanie z osobna. FNAF 4 opowiada historię chłopca parę dni przed jego urodzinami. Powinien to być radosny okres, ale tak naprawdę to są najgorsze dni jego życia. Chłopiec przeraźliwie boi się animatroników, a jednak to pośród nich ma odbyć się jego przyjęcie. Jego własny brat się nad nim znęca. Zamyka go w pokoju, wyskakuje na niego w masce, a nawet zaciąga do restauracji. Jednego dnia uwięził go w pokoju z częściami robotów. Chłopiec jest przerażony, straumatyzowany, a z dnia na dzień jest tylko gorzej. W dzień urodzin otacza go 4 zbirów w maskach. Zabierają go w kierunku sceny Fredbeara i dla żartu wsadzają go do paszczy robota. Ale żaden z nich nie ma pojęcia, że robot jest bardzo silny i Fredbear roztrzaskuje głowę chłopca. Rana jest śmiertelna, ale nie zabija go natychmiast. Chłopiec trafia do szpitala. Spójrzcie na tą historię, bo tyle informacji wystarczy. Już tutaj zaczyna się pierwszy element układanki. Gra opowiada o znęcaniu się, o traumie, o silnym cierpieniu pewnego chłopca. Poprzednie gry mówią nam o zamordowanych dzieciach, człowiek w stroju zaciągnął ich, zaatakował, one zginęły i tyle. One też cierpią, ale niczym się to nie równa temu, co przeżył ten chłopiec. Zupełnie inna liga. Spójrzcie na wszystko, co wydarzyło się przez te 6 dni. Pomyślcie nad tym, co mogło stać się wcześniej. Jesteś zepsuty. Musisz zostać złożony do kupy. Ale chłopiec ma jednego przyjaciela, zabawkę. Pluszaka Fredbeara. Rozmawia z pluszanką, a Fredbear ciągle go obserwuje i próbuje go wspierać. Pluszak wie, że chłopiec bardzo się boi, więc popycha go do przodu, żeby walczył, żeby był odważny. Nawet jeżeli dzisiaj się nie uda, jutro jest następny dzień. Ale na niewiele się to zdaje. W tym momencie chłopiec jest bliski śmierci. Leży w szpitalu. Brat próbuje go przeprosić. Pluszak obiecuje złożyć go do kupy, ale te wszystkie słowa odbijają się od ściany i nie dają chłopcu nadziei. To za mało. Słowa nie mogą naprawić tego, co on czuje. FNAF to jest historia o duchach i o tym mówi pierwszy element układanki. Chłopiec staje się duchem. Nie może odejść, bo wszystko, czego doświadczył przez te 6 dni i wcześniej, uwięziło go w tej postaci. Te wydarzenia będą definiowały to, kim chłopiec stanie się jako duch. O tym opowiada FNAF 4. O specjalnym duchu, a także o wszystkim, co sprawiło, że jest taki specjalny.
Teraz, żeby do końca mówić podstawy, spójrzmy jeszcze na gameplay. Spójrzmy na tą ważniejszą część gry. Widzimy małe dziecko atakowane przez potworne maszyny w swojej własnej sypialni. Maskotki są szpetne i zniszczone, nazywają się koszmarami, co sugeruje, że to jest tylko sen. Trzeba je odstraszać, co jest wyjątkowo proste i nie powinno być takie proste. Jak myślicie, kto wygra? Małe dziecko, które przytrzymuje drzwi zamknięte, czy może ogromny robot, który może te drzwi rozwalić? Wychodzi na to, że małe dziecko. Potwór z podłóżka czeka na nie wiadomo co, potwór z szafy może przemienić się w pluszaka, a finalny boss potrafi się teleportować, jego gigantyczna głowa od tak pojawia się na łóżku. A potem jest przezroczysta wersja finalnego bossa. Wszystko świadczy za tym, że koszmar jest jedynie koszmarem, snem. No i wyraźnie widać, że ten koszmar przedstawia lęki ugryzionego chłopca. Przeraźliwie boi się robotów, a także przeraźliwie boi się zbirów w maskach maskotek. Dlatego widzi te rzeczy tutaj. Atak Foxiego jest tym samym, co robi starszy brat, nawet dźwięk jest identyczny. To wszystko to jest drugi element układanki. Koszmar przedstawia wspomnienia i lęki ugryzionego chłopca. Minigry pokazują, co naprawdę się wydarzyło, ale gameplay pozwala nam zajrzeć w głąb jego umysłu. Jego psychika jest rozwalona. Ale widzimy tutaj więcej. Możemy znaleźć 3 easter eggi podczas koszmaru. Kroplówkę, kwiaty oraz tabletki. Wszystkie w tym samym miejscu. Te rzeczy odnoszą się do ugryzienia, do leczenia. Chłopiec został zraniony i teraz lekarze próbują uratować jego życie. Bliscy przynoszą mu kwiaty. To wszystko oznacza, że koszmar dzieje się dopiero po wypadku, a nie przed nim. Ale pójdźmy jeszcze krok dalej. Podczas koszmaru słyszymy głos Fongaja z FNAF 1. Słyszymy słowa wypowiedziane 10 lat po wypadku. Tutaj nie chodzi o chłopca w śpiączce. Tak naprawdę chłopiec od dawna jest już martwy, ale nawet teraz, jako duch, wciąż ma koszmary. Przedstawiają one, co zostało z jego duszy. Nawet lata później, nawet podczas FNAF 1, on wciąż nie potrafi uwolnić się od tych potworów. O własnych siłach nie jest w stanie uciec od tej traumy. Drugi element układanki. Jeszcze raz, dobitniej. Trauma chłopca definiuje to, jakim duchem się stał. Powiedzieć, że jego dusza jest uwięziona, to za mało. On żyje tymi lękami. To jest jedyna rzecz, jaką pamięta. Dzień w dzień walczy ze swoimi potworami i przegrywa. Walczy o życie, choć ono już dawno się skończyło. Nie ma w nim nic pozytywnego. Jest tylko trauma. Jest tylko cierpienie. To wszystko to są podstawy podstaw FNAF 4. Nie ma nic więcej. Czy czekaliście, aż zacznę mówić o eksperymencie? No, eksperyment nie jest podstawą tej historii. O nim będzie w drugim odcinku. A może chcieliście usłyszeć o Majku? Właśnie chciałem o nim mówić, ale podczas pisania zauważyłem, że on też jest częścią głębszej tajemnicy. On będzie dopiero w trzecim odcinku. Wszystko w swoim czasie. O czym opowiada FNAF 4? O silnie straumatyzowanym chłopcu, który po śmierci staje się duchem. Cała gra jest taką analizą tego, czym duch w ogóle jest. Jest antytezą The Happy's Day. FNAF 3 opowiada o radosnych wspomnieniach, które prowadzą duszę do uwolnienia, a FNAF 4 mówi o negatywnych emocjach, które tworzą ducha. Ma to wpływ na niektóre teorie. W 2015 myśleliśmy, że to marionetka daje życie, a to wyjaśnienie tutaj jest bardzo inne. Te zasady tutaj nie są jakoś bardzo skomplikowane, bo historie o duchach zazwyczaj kręcą się wokół nierozwiązanych spraw i też wokół cierpienia. Dusza brutalnie zabitej osoby szuka zemsty. Stary, opuszczony szpital jest nawiedzony. Nic szczególnego się w nim nie wydarzyło, po prostu w szpitalach ciągle ludzie giną. Tymczasem świat FNAF bardzo mocno skupia się na emocjach. Scott bardzo dosłownie rozumie słowa zbyt wściekły, żeby umrzeć. Ale nie ma nic fajnego w byciu duchem. Duchy bardzo łatwo zostają zdominowane przez negatywne emocje. Stają się dzikie, bezmyślne. Ugryziony chłopiec wycierpiał wiele więcej niż inny. Dlatego jest specjalny. Wiemy, że jest zepsuty. Nigdy nie rozwiąże swoich problemów, bo nie jest na tyle świadomy, żeby coś zmienić. Ciągle się boi. Walczy z potworami. Nic więcej nie jest w stanie zrobić samemu. To ktoś inny musi przyjść i ktoś inny musi złożyć go do kupy. No i na dzisiaj na tym zostajmy. Z początku nie chciałem tego filmu rozbijać na 3 części, ale przeszkadzało mi to, że rzucam za dużo informacji naraz i może być ciężko to wszystko pojąć. Dlatego właśnie zastanówcie się nad tym filmem, na następny wchodzimy głębiej. Drugi odcinek, jeszcze w tym tygodniu, opowie o koszmarnych animatronikach. Poruszymy temat eksperymentu i temat Sister Location, jak cały ten wątek wtrąca się w podstawy, które wyjaśniłem. Za to trzeci odcinek ruszy w bardzo nieznane terytoria. Omówię teorię o nazwie Shatter Victim, ale na mój sposób, z moimi pomysłami. Opowiem wam o tym, że teasery do FNAF 4 nie bez powodu tak mocno nawiązywały do The Bite of 87 i nie chodzi tutaj o teorię snu. Czekajcie na te filmy, a póki co, do zobaczenia.